Cześć, ja jestem Malan, to jest Kuźnia Mroku, a oto moich 5 metod na pisanie świetnych przygód RPG. Dobre sesje RPG się pisze. I to może być element, który może wykoleić część z Was ze względu na ogólną propagandę łatwogrania. Gdy wierzymy, iż dobry twór to taki, który powstał łatwo, bezrefleksyjnie i był napędzany boskim, niezaangażowanym olśnieniem. Otóż moi mili kowale i kowalki, będę z wami szczery, to jest bullshit. End of story. Takie są fakty. Weźcie sobie dowolny film, dowolną książkę, którą kochacie. Czy ona powstała w taki właśnie nieuporządkowany sposób? Gwarantuję wam, że każda z nich została napisana bądź nakręcona w metodycznym, uporządkowanym, ustrukturalizowanym i często bolesnym procesie nazywanym pracą. Słaba reklama dla hobby, prawda? No niestety. Ale głosiciele nieskończonego improwa zaraz wyzwą mnie od piwniczaka i tak oj rzekną: Malanie stary i nierozważny. Gry RPG razem z graczami się tworzy wszakże. I słusznie, gracze tworzą grę razem z mistrzem gry, ale powiem wam tak, żadna z moich ukochanych sesji, jakie grałem, niezależnie czy prowadziłem, czy byłem tylko i wyłącznie graczem, żadna nie była spontanicznym, nieplanowanym, niepisanym wydarzeniem. Wszystkie najukochańsze sesje, jakie przeżyłem w moim życiu, były napisane. Jeśli to cię nadal nie przekonuje, to pomyśl sobie w ten sposób. Jeśli przychodząc na sesję masz zamiar improwizować od samego początku do końca, to czy w nieskończonej miriadzie możliwości nie będzie łatwiej, jeśli wcześniej będziesz miał w zanadrzu kilka lokacji, kilka zaledwie pomysłów, że na przykład w tej jaskini ściany są mokre, ponieważ gdzieś znajdują się żyły wodne i ta wilgoć skapuje delikatnie po ścianach jaskini. A może wręcz przeciwnie, jest tu gorąco od ognia piekielnego, który bije gdzieś po prostu z nieskończonych głębin, do których już zaczynamy się zbliżać. Że są tu jakieś stalowe podesty, które zbudował ktoś kiedyś? Kto właśnie? Jeśli przygotujesz sobie niezwiązane imiona i nazwiska, które będą spójne kulturowo i nie będziesz miał 17 NPC-ów, którzy nazywają się John Doe. Jeśli pomyślisz sobie o tym, co gracze mogą zrobić i będziesz na to przygotowany, chociażby zastanawiając się nad tym, co ja bym zrobił na ich miejscu. Jeśli przygotujesz sobie pomysły na przeciwników o głębokich ludzkich motywacjach, a nie będą to złole z cyklu złol i dobrole z cyklu dobrol. Myślę, że będzie łatwiej, prawda? No właśnie, 90% czasu sesji, które prowadzę, to improwizacja, lecz wszystkie przygody piszę. Po prostu, ze względu na żywą naturę naszego hobby, to pisanie musi być gotowe na ciągłą zmianę. Co więcej, głęboko wierzę i głoszę następującą prawdę. Jedynie będąc przygotowanym, możesz w pełni dać ponieść się improwizacji. Pomedytujmy nad tym przez chwilkę. Konflikt to cud. Jeśli miałbym wskazać najważniejszy element każdej przygody, to będzie to konflikt. Immanentny konflikt, który jest częścią świata przedstawionego. I to zarówno napięcia w tle, w którym osadzam bohaterów graczy, jak i konflikt, w który bohaterowie graczy są wplątani bezpośrednio. Konflikt tworzy możliwości, buduje ciekawych bohaterów niezależnych, tworzy ciekawe sytuacje. Jeśli spojrzeć na całą ludzką historię, to bardzo mi przykro, ale niestety jest to historia konfliktów i tego, jak się zachowywaliśmy w ich obliczu. Wielcy bohaterowie, jakich dziś czcimy, zajmowali jakieś stanowisko wobec konfliktów. Wynalazcy, naukowcy tworzyli nowe problemy, a co za tym idzie, nowe konflikty. I niezależnie od tego, czy jest to wojna, bitwa, dyskusja społeczna, twarde negocjacje, to tam, gdzie są dwie strony, dwa różne spojrzenia na tą samą sprawę, tam się dzieje, bo każdy z nas może i często musi się do tej sytuacji jakoś odnieść. Jedna z moich najprostszych metod na tworzenie kampanii wygląda następująco. Wszystko, co teraz przedstawię, spróbuj brać literalnie. Kiedy zadaję pytania, odpowiadaj na pytania. Daj tej metodzie szansę. I zobacz sama, czy działa to dla ciebie. Może uda mi się ciebie zaskoczyć. Po pierwsze, zdefiniuj skalę kampanii. Czy jest to skala kontynent, skala królestwo-kraj, czy skala miasto i skala w sensie jak wiele sesji przed tobą jest,
jak wiele tych przygód chcesz poprowadzić. Po drugie, zdefiniuj 3 charakterystyki tejże kampanii. Zrób to krótko, określ gatunek, określ atmosferę i jedną specyficzną zmianę w settingu. Dla przykładu, dark fantasy, kontrola zasobów i survival, powrót mrocznych bogów. Definiuje całkiem jasno całość naszej kampanii, prawda? 3. Biorąc pod uwagę wybraną skalę kampanii, zdefiniuj główny spisek. Frakcja numer 1, frakcja numer 2 i konflikt pomiędzy nimi. Każda frakcja może być osobą, grupą lub mniejszością. Dla przykładu, król versus kapłani. O co walczą? Czy chodzi o wpływy? Na czym polega ten konflikt? Czy jest to walka o zasoby? A może, jak w wypadku Czarni versus Ku Klux Klan, jest to walka o inną wizję świata. Cały czas tworząc te frakcje i tworząc konflikt, zadawaj sobie pytanie, dlaczego? Skąd to się wzięło? 4. Dla każdej frakcji stwórz 2 frakcje zasłonowe, jedną wspierającą i jedną wrogą. Jak w przypadku głównego konfliktu, każda frakcja może być osobą, grupą lub mniejszością. Dla przykładu, przeciwko królowi może stać również członek zarządu, zbuntowany generał albo ciemiężeni chłopi. W ten sposób zyskujemy 6 frakcji, które dążą do konfliktu o zasoby lub o inną wizję świata, które zacieśniają się wokoło tego samego tematu twojej kampanii. I tworzy nam się miriada zahaczek fabularnych, możliwości na wprowadzenie bohaterów graczy. Numer 5. Dla każdej frakcji, głównej i zasłonowej, określ cel i pierwsze, najbardziej prawdopodobne i wykonalne działanie, jakie mogą przedsięwziąć, aby osiągnąć ten cel, albo chociażby do niego się zbliżyć. Przykładowo, król chce pozbyć się podkopujących jego władzę kapłanów, co może zrobić już dziś. Może wyciągnąć na jaw jakieś brudne interesy kapłanów, albo może pokaże, że są przekupni. Zaczęliśmy od bardzo prostego konfliktu, a patrzcie, co się dzieje. Ile możemy już mieć inspiracji i możliwości. Tworząc kampanię, naszym celem jest tworzyć jak najwięcej otwartych drzwi, jak najwięcej możliwości, tworzyć taką sytuację, do której będziemy w stanie doklejać bez problemu przygody i kolejne opcje. Ostatni etap 6. Powiąż każdego bohatera gracza w jakiś sposób z konfliktem kampanii. Może to być powiązanie pośrednie bądź bezpośrednie. Bohaterowie graczy mogą być związani z różnymi frakcjami, mogą być związani tylko z frakcją zasłonową, a może ktoś z nich jest częścią jakiegoś spisku w tejże głównej linii konfliktu. Bohaterowie graczy mogą mieć cele zbliżone z jakimiś celami frakcji. Nie przesadzajmy, ale zostawmy wystarczająco dużo zahaczek, aby każdy z graczy miał motywację brać udział w całej kampanii i aby było wrażenie, że ta kampania toczy się wokoło nich. Struktura to wolność. Struktura pozwala ci tworzyć tylko to, czego faktycznie potrzebujesz, zamiast zapędzać się w kozi róg. Odkąd zacząłem pisać przygody, zaczynając od abstrakcji, czyli od struktury właśnie, poczułem, że bycie przygotowanym w ogóle jest możliwe. Oto prosty przykład, jak może wyglądać tworzenie przygody od struktury. Ten układ to kawał dorobku nie tylko RPGowego, ale pisarskiego i filmowego w ogóle. Scena wprowadzająca, aktywująca. Niech będzie dynamiczna, nastawiona na kooperację. Niech wyrwie brutalnie graczy z rzeczywistości. Niech odłożą telefony, niech nie mają czasu na zaglądanie do nich. Masz w tej scenie pełną kontrolę nad lokacją, nad wydarzeniem. Skorzystaj z tego. B. Gracze przygotowują się do pokonania głównego wyzwania. Jakie to będzie wyzwanie? Wybierz je. Pomyśl o tym. Ale do tego wrócimy za chwilę. C. Gracze toczą finalny pojedynek. Tu mają miejsce ostateczne rozwiązania i tu dowiemy się, czy udało im się, czy nie. D. Nowe zahaczki fabularne jako konsekwencje poprzedniego etapu, czyli finalnego pojedynku. Na tym etapie gracze tak naprawdę decydują, w co będą grali na kolejnej sesji i dzięki temu nie muszę się zastanawiać, co ja mam przygotowywać i w jaki sposób ich zaskakiwać. Nie
wpuszczam graczy do domu, dopóki nie wiem, co będę prowadził na kolejnej sesji. Myśl o konsekwencjach. Nie stawiaj tylko na jedno rozwiązanie. Wyobrażaj sobie, co stanie się globalnie, w skali globalnej. Co będzie, jeśli gracze uciekną z tej ostatecznej walki? Czy boss urośnie w siłę? Jakie to będzie miało konsekwencje dla późniejszych wydarzeń, które mogą rozegrać się w dalszej części kampanii? Niech porażki niosą równie dużo ciekawych możliwości, jak i sukcesy. Lecz wróćmy na moment do tego etapu, kiedy gracze przygotowują się do pokonania wyzwania, do tej części, która tak naprawdę jest mięsem całej przygody. Po pierwsze, wybierz, jakie to będzie wyzwanie. Czy będzie to wyzwanie walka, czy będzie to wyzwanie eksploracja, czy będzie to wyzwanie dochodzenie, a może wyzwanie pojedynek społeczny. Każde z tych wyzwań będzie wymagało od ciebie zupełnie innego przygotowania. Musisz przygotować inne elementy. Po drugie więc przygotuj te właśnie elementy. Jeśli to wyzwanie walka, będziesz potrzebował interesujących przeciwników, którzy zaskoczą swoim planowaniem graczy. Więc ci przeciwnicy powinni być przygotowani albo powinni być uzbrojeni w coś ciekawego. Może powinni po sobie pozostawić jakąś specyficzną i ciekawą nagrodę dla graczy. Zupełnie inaczej należy przygotować się do wyzwania dochodzenia. Potrzebujemy wskazówek, potrzebujemy konkretnych rzeczy, które mogą naprowadzić graczy na rozwiązanie problemu. Po trzecie, zbuduj moment złamania. To chwila, gdy działania graczy są niewystarczające. Potrzeba nowego, świeżego spojrzenia na problem. Załamanie, które tak często jest istotne w filmach, jest trudne do wykonania w grach RPG, ale kiedy uda się to zrobić, twoje przygody będą niezapomniane. Bo teraz gracze przechodzą do nowego przygotowania się do pokonania wyzwania. Teraz już uzbrojeni w nową wiedzę, w nowe podejście, w zrozumienie, próbują ugryźć ten sam problem z zupełnie innej strony. Jeśli chcesz zobaczyć, jak w praktyce wyglądają przygody oparte właśnie o takie struktury, zajrzyj proszę tutaj i obejrzyj jedną z nich. Bez litości i podbijaj stawkę. Jedną z cech dobrego prowadzącego jest sprawiedliwość. To zupełnie tak jak w grach komputerowych. Jeśli przeciwnicy adoptują się do naszych możliwości i dają się zabić łatwo, niezależnie od tego, na którym levelu jesteśmy, jest nasza postać, to czujemy, że gra jest sterowana i nie odczuwa się tego poziomu wyzwania. Powoduje to też spadek zaangażowania, no bo jeśli moje zaangażowanie w rozwiązywanie problemów i znajdowanie rozwiązań nie ma wpływu na sukces, a liczy się tylko to, że usiadłem do komputera i sobie gram, to po co się angażować w ogóle? A kiedy przestajemy się angażować, tracimy dobrą zabawę. Wojownik elitarnej Straży Królewskiej nie może mieć niższego levelu i zadawać mniej obrażeń tylko i wyłącznie dlatego, że gracze są na levelu pierwszym. On jest twardym motherfuckerem i jeśli gracze targną się na jego życie, nieprzygotowani powinni poznać, co znaczy elitarny w jego opisie. I w końcu, jeśli gracze nie zdołają podbiec dostatecznie szybko do konającej postaci, to ona musi skonać. No ale przecież nie mogłem, bo walczyłem 15 metrów dalej i byliśmy osaczeni. To może następnym razem warto inaczej zaplanować tą walkę i może właśnie chodzi o tą trudną decyzję, czy walczę z otaczającymi nas przeciwnikami, czy mimo wszystko rzucam się na pomoc przyjacielowi. Podbicie stawki. Tak jak ty, drogi mistrzu gry, nie powinieneś mieć litości, warto zrozumieć, że gracze jej nie mają bazowo. I dlatego my, mistrzowie gry, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego w ogóle gracze mają wykonać to zadanie? Dlaczego mieliby ryzykować swoim życiem? Przygoda, zadanie muszą być odpowiedzią na jakąś palącą potrzebę bohaterów graczy, albo na palące ich pytanie, no przynajmniej na początku. A kiedy już wciągniesz ich w wir wydarzeń, myśl i knuj, jak podbijać stawkę. Czy porwiesz może graczowi matkę? Czy zauważyliście, jak często gracze nie tworzą swoim postaciom rodziny? Te cwane jeże chronią się przed nami po prostu i nie dajmy się zmanipulować ich miłymi uśmiechami i chipsami, które podsuwają nam w trakcie gry. Nie mają litości i my też nie powinniśmy mieć litości nad nimi. Pisz o czymś ważnym dla siebie. To chyba najpiękniejsza część bycia mistrzem gry. Możesz opowiedzieć o tym, co dla ciebie jest ważne,
co tobie zaprząta myśli. Możesz się tym podzielić, nie wprost, i możesz poddać to pod przeżycia innych. Opowiedzieć o tym, co tobie w sercu gra. Uwielbiam pisać przygody. Czuję się jak pisarz, reżyser lub scenarzysta właśnie. Jasne, sesja będzie o bohaterach graczy. To oczywiste. Ale główny temat powinien być twój, drogi mistrzu gry. I jeśli napiszesz go o czymś ważnym dla siebie, to na koniec dnia masz pewność, że usatysfakcjonujesz chociaż jedną osobę przy stole. Siebie. To też spowoduje, że twoje zaangażowanie będzie większe i prawdziwsze. Gracze odbiorą to swoimi czułkami, czy jakiekolwiek inne systemy macek mają. Wyczują to w wilgotności powietrza, w atmosferze, która będzie się unosiła nad stołem, czy w twoim pocie mistrza gry. Pisz o tym, co dla ciebie ważne, a słowa będą same składać się na twoich sesjach, opowieści będą emocjonujące, bo ty tego dokonasz. Dziękuję serdecznie, że obejrzałeś wszystko. Jeśli się podobało, kliknij lajka i daj mi suba, to bardzo pomoże. A jeśli chcesz pozostać z nami w kontakcie, dowiedzieć się, nad jakimi innymi pomysłami w tym momencie pracuję i co innego dzieje się na Kuźnim Roku, zapraszam, wpadaj do nas, na dole jest link do Discorda i tam dzieją się różne fantastyczne rzeczy.